grudnia to dzień, w którym zbiegają się zbrodnie wstrząsające światem, kluczowe akty prawne, katastrofy zmieniające procedury bezpieczeństwa oraz przełomy naukowe, które otworzyły nowe epoki. To data masakry w Malmedy, aresztowania Icemana, przyjęcia Międzynarodowej Konwencji przeciw braniu zakładników, wypadków lotniczych, które odmieniły lotnictwo i narodzin uczonych, takich jak Émile du Châtelet, Humphrey Davy czy Willard Libby. W tym odcinku odkrywamy, dlaczego 17 grudnia tak często staje się sceną wydarzeń, które zapisują się w historii na zawsze. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wydarzenia kryminalne. 1914 rok zapisał się w historii Stanów Zjednoczonych jako moment ważnego przełomu prawnego, kiedy to prezydent podpisał ustawę znaną jako Harrison Narcotics Tax Act. Był to pierwszy tak szeroko zakrojony dokument regulujący obrót substancjami uznawanymi za niebezpieczne, takimi jak opiaty oraz kokaina, a jego celem było ograniczenie niekontrolowanego dostępu do środków, które w tamtym okresie były sprzedawane w aptekach bez większych restrykcji. Ustawa wprowadziła obowiązek rejestrowania transakcji, nakładania podatków oraz tworzenia pełnej dokumentacji medycznej, co miało umożliwić kontrolę nadużyć i śledzenie źródeł nielegalnego handlu. Choć pełna moc prawna aktu zaczęła obowiązywać 1 marca 1915 roku, samo jego podpisanie stało się początkiem nowej polityki zdrowotnej oraz zwiastunem kolejnych regulacji związanych z ochroną społeczeństwa przed uzależnieniami. Dokument ten uznawany jest dziś za fundament amerykańskiej legislacji antynarkotykowej oraz jeden z pierwszych kroków w kierunku współczesnej polityki zdrowia publicznego. 1979 rok przyniósł jeden z kluczowych momentów w rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego, gdy wspólnota państw pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła konwencję przeciwko braniu zakładników. Dokument ten powstał jako odpowiedź na rosnącą falę porwań motywowanych politycznie, militarnie oraz finansowo, które w wielu regionach świata zaczęły zagrażać stabilności społecznej i bezpieczeństwu zwykłych obywateli. Konwencja stworzyła jednolity, globalny fundament prawny pozwalający ścigać sprawców niezależnie od miejsca popełnienia czynu, eliminując dotychczasowe luki wykorzystywane przez organizacje przestępcze oraz ugrupowania terrorystyczne. Państwa sygnatariusze zobowiązały się do ścisłej współpracy, przekazywania informacji, ekstradycji oraz konsekwentnego ścigania osób odpowiedzialnych za przetrzymywanie zakładników. Przyjęcie tego aktu było istotne także dlatego, że po raz pierwszy uznano porwanie osoby cywilnej za zbrodnię o znaczeniu międzynarodowym, a nie wyłącznie lokalnym naruszeniem prawa. W kolejnych latach dokument stał się jednym z filarów współczesnej walki z terroryzmem oraz ochrony życia ludzkiego w sytuacjach kryzysowych. 1986 rok przyniósł jedno z najbardziej znanych zatrzymań w historii amerykańskiej kryminalistyki, kiedy funkcjonariusze Stanowego Wydziału Sprawiedliwości oraz agenci FBI dokonali aresztowania Ricarda Kuklińskiego, znanego szerzej jako Iceman. Śledczy pracowali nad tą sprawą przez wiele miesięcy, wykorzystując działania operacyjne, nagrania oraz kontrolowane transakcje, aby zgromadzić materiał umożliwiający postawienie mu zarzutów. Kukliński był podejrzewany o wieloletnią działalność przestępczą, obejmującą zabójstwa na zlecenie, handel bronią oraz współpracę z grupami powiązanymi ze światem przestępczym. Moment jego zatrzymania stał się punktem zwrotnym w walce z przestępczością zorganizowaną na wschodnim wybrzeżu, ponieważ ujawnił skalę działalności płatnych zabójców funkcjonujących poza strukturami tradycyjnych gangów. W kolejnych latach liczne wywiady, materiały dokumentalne i zeznania śledczych uczyniły z tej sprawy jedną z najbardziej rozpoznawalnych historii kryminalnych w kulturze popularnej.
a sam Kukliński stał się symbolicznym przykładem nieuchwytnego sprawcy prowadzącego podwójne życie. 1959 rok przyniósł w Polsce ważny krok w kierunku modernizacji systemu wymiaru sprawiedliwości, kiedy uchwalono ustawę o prokuraturze, która po raz pierwszy w sposób jednoznaczny określiła możliwość zlecania badań naukowych oraz technicznych w ramach postępowań prowadzonych przez organy państwowe. Rozwiązanie to otworzyło drogę do tworzenia wyspecjalizowanych pracowni analitycznych, pozwalających wykorzystywać wiedzę chemiczną, fizyczną i biologiczną przy zabezpieczaniu oraz interpretacji materiału dowodowego. Dzięki temu prokuratorzy uzyskali narzędzie umożliwiające sięganie po opinie ekspertów z zakresu mikroanalizy, badań porównawczych i identyfikacji śladów, co w kolejnych latach znacząco wpłynęło na rozwój nowoczesnej kryminalistyki w kraju. Z czasem powstały laboratoria specjalizujące się w badaniach włókien, śladów prochowych, substancji toksycznych i elementów biologicznych, a fundament pod ich funkcjonowanie stanowiły właśnie rozwiązania prawne przyjęte wtedy przez ustawodawcę. Ustawa ta jest dziś postrzegana jako początek procesu, który doprowadził do stopniowego unowocześnienia metod śledczych oraz wzmocnienia znaczenia nauki w dochodzeniach karnych. Mordy i zabójstwa. 1944 rok zapisał się na kartach historii jednym z najbardziej brutalnych epizodów II wojny światowej, kiedy to w rejonie belgijskiego Malmedy doszło do masowego zamordowania amerykańskich żołnierzy, którzy wcześniej dostali się do niewoli podczas niemieckiej ofensywy w Ardennach. Wydarzenie miało miejsce na otwartym polu, gdzie zatrzymani jeńcy zostali zgromadzeni, a następnie rozstrzelani przez oddziały Waffen-SS podległe grupie bojowej dowodzonej przez Joachima Peippera. Masakra, w której zginęło co najmniej 84 osoby, stała się symbolem bezwzględności działań frontowych końcowych miesięcy wojny i została później szeroko opisana zarówno w raportach wojskowych, jak i powojennej literaturze dokumentalnej. Ujawnione po konflikcie świadectwa ocalałych oraz zeznania sprawców pozwoliły dokładnie otworzyć przebieg wydarzeń, co doprowadziło do przeprowadzenia procesów zbrodniarzy wojennych. Masakra w Malmedy do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych przykładów naruszenia praw jeńców oraz przestrogą przed okrucieństwem towarzyszącym działaniom zbrojnym. 1970 rok zapisał się w polskiej historii niezwykle dramatycznie, kiedy to na terenach Wybrzeża doszło do tragicznych wydarzeń określanych później mianem Czarnego Czwartku. W godzinach porannych robotnicy udający się do pracy w Gdyni zostali zatrzymani przez oddziały wojska oraz funkcjonariuszy milicji, którzy otworzyli ogień, powodując śmierć wielu osób oraz liczne obrażenia wśród rannych. Do podobnych starć doszło również w Szczecinie, gdzie tłum protestujących robotników spotkał się z brutalną reakcją sił porządkowych. Zgromadzone później dokumenty, relacje świadków oraz analizy historyków potwierdziły skalę użytej przemocy, która była wynikiem narastającego napięcia społecznego, braku dialogu ze strony władz oraz prób tłumienia rosnącego sprzeciwu wobec pogarszających się warunków życia. Wydarzenia tamtego dnia stały się symbolem cierpienia zwykłych ludzi oraz jednym z najbardziej wstrząsających przykładów represji państwowych w powojennej Polsce. Czarny Czwartek pozostaje głęboko zakorzeniony w pamięci narodowej jako przestroga przed nadużyciem siły oraz lekcja o konieczności poszanowania praw obywateli. Katastrofy. 1960 rok przyniósł tragiczne wydarzenie w stanie Louisiana, gdzie podczas lotu szkoleniowego doszło do katastrofy samolotu typu DC-3 związanego z linią Southern Airways. Maszyna brała udział w rutynowym locie treningowym, którego celem było doskonalenie procedur załogi oraz sprawdzenie parametrów operacyjnych. Z nieznanych wówczas przyczyn doszło do utraty kontroli nad samolotem, co zakończyło się gwałtownym uderzeniem w teren i całkowitym zniszczeniem konstrukcji. Na pokładzie znajdowało się 13 osób i żadna z nich
nie przeżyła zdarzenia, które natychmiast stało się przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez służby lotnicze. Analiza szczątków i zapisów operacyjnych miała na celu ustalenie, czy przyczyną były błędy ludzkie, usterki techniczne czy niesprzyjające warunki. Katastrofa ta została szczegółowo odnotowana w dokumentacji lotniczej oraz w archiwach organizacji zajmujących się bezpieczeństwem transportu powietrznego. W kolejnych latach stanowiła przykład potrzeby wprowadzania bardziej rygorystycznych procedur szkoleniowych oraz systemów monitorowania stanu maszyn, co miało zapobiegać podobnym tragediom. 1961 rok przyniósł kolejną tragiczną katastrofę z udziałem samolotu typu DC-3, tym razem należącego do wojskowych sił Gabonu. Maszyna wykonywała lot transportowy, którego celem było przemieszczenie personelu oraz sprzętu, a sam przelot odbywał się w standardowych warunkach operacyjnych. W pewnym momencie doszło jednak do nagłej destabilizacji, której przyczyny nie były od razu jasne. Samolot utracił wysokość i rozbił się, nie pozostawiając szans na przeżycie 17 osobom znajdującym się na pokładzie. Tragiczne skutki zdarzenia skłoniły lokalne władze oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa lotniczego do podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn wypadku, obejmujących analizę techniczną, ocenę możliwych błędów proceduralnych oraz warunków pogodowych. Zapis w archiwach lotniczych podkreśla wagę tego wydarzenia jako jednego z najbardziej dramatycznych incydentów w historii gabońskiego lotnictwa wojskowego. W kolejnych latach stanowiło ono ważny punkt odniesienia dla zmian dotyczących eksploatacji starszych maszyn oraz konieczności regularnych przeglądów technicznych. 1965 rok zapisał się w historii portugalskiego lotnictwa wojskowego jako dzień tragicznej utraty samolotu szkoleniowego typu North American TIE-6 Harvard, maszyny szeroko wykorzystywanej do treningu pilotów w wielu krajach świata. Tego dnia odbywał się lot ćwiczebny, którego celem było doskonalenie umiejętności manewrowych oraz procedur awaryjnych stanowiących kluczowy element wyszkolenia wojskowego. W trakcie wykonywania zaplanowanych zadań doszło jednak do nieoczekiwanej awarii lub błędu, który w krótkim czasie doprowadził do utraty kontroli nad maszyną. Samolot rozbił się, a dwaj piloci znajdujący się na pokładzie ponieśli śmierć mimo natychmiastowych prób podjęcia akcji ratunkowej. Wydarzenie to zostało dokładnie opisane w dokumentacji wojskowej oraz zgłoszone do archiwów zajmujących się analizą wypadków lotniczych, gdzie posłużyło jako materiał do oceny procedur szkoleniowych. Raporty podkreślały konieczność wzmocnienia nadzoru nad stanem technicznym maszyn oraz dalszego rozwijania metod treningowych, aby zapobiegać podobnym tragediom w przyszłości. Incydent ten pozostaje jednym z ważniejszych odniesień w historii szkolenia pilotów w Portugalii. 1978 rok przyniósł Argentynie jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii tamtejszej kolei, kiedy w rejonie miejscowości Sá Pereira doszło do zderzenia pociągu pasażerskiego z pociągiem towarowym. Incydent ten, określany później mianem tragedii Sá Pereira, był wynikiem splotu błędów ludzkich oraz niekorzystnych warunków, które doprowadziły do tragedii na torach. Pociągi poruszające się po tym samym odcinku znalazły się na kolizyjnym kursie, a brak odpowiednio szybkiej reakcji sprawił, że zderzenie stało się nieuniknione. Skutki były katastrofalne. Zginęło 55 osób, a wielu pasażerów odniosło ciężkie obrażenia, co natychmiast wywołało ogólnonarodową dyskusję o stanie infrastruktury kolejowej oraz potrzebie wprowadzenia nowych zabezpieczeń. W kolejnych latach raporty techniczne i analizy specjalistów podkreślały konieczność modernizacji systemów sygnalizacji oraz poprawy procedur komunikacji między maszynistami. Tragiczne
wydarzenia stały się również impulsem do zmian organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstw kolejowych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych oraz przeciwdziałanie podobnym katastrofom w przyszłości. Naukowe wydarzenia i ludzie, którzy urodzili się w tej dacie. 1903 rok zapisał się w historii techniki jako moment przełomowy, kiedy to dwaj amerykańscy konstruktorzy, Orville i Wilbur Wright, dokonali pierwszego w pełni kontrolowanego lotu maszyną cięższą od powietrza. Samolot, nazwany Wright Flyer, został zbudowany po latach eksperymentów z aerodynamiką, sterowaniem oraz konstrukcją skrzydeł. Podczas próby przeprowadzonej na wydmach w rejonie Kitty Hawk maszyna oderwała się od ziemi, utrzymując stabilny lot przez około 12 sekund, co stanowiło dowód na to, że idea napędzanego lotu mogła zostać zrealizowana w praktyce. W kolejnych minutach bracia wykonali następne próby, każdą coraz bardziej udaną, potwierdzając tym samym działanie systemów sterowania, które stały się fundamentem współczesnego lotnictwa. Ich osiągnięcie otworzyło drogę do gwałtownego rozwoju inżynierii lotniczej, umożliwiając w następnych dziesięcioleciach powstanie samolotów pasażerskich, maszyn wojskowych oraz całej infrastruktury transportu powietrznego. Wydarzenie to jest dziś powszechnie uważane za narodziny nowoczesnej ery lotniczej. 1706 rok przyniósł narodziny Émilie du Châtelet, uczonej, której dorobek na trwałe ukształtował rozwój fizyki i matematyki europejskiego oświecenia. Najważniejszym osiągnięciem jej życia było stworzenie pełnego, precyzyjnego i pogłębionego tłumaczenia dzieła Isaaca Newtona pod tytułem Principia, które nie tylko oddała z wyjątkową dokładnością, lecz także wzbogaciła o własne komentarze, poprawki matematyczne oraz autorskie wyprowadzenia równań dotyczących ruchu i grawitacji. Jej praca stała się fundamentem, dzięki któremu kontynentalna Europa mogła zrozumieć zasady dynamiki i prawa opisujące zjawiska mechaniczne. Oprócz tego du Châtelet opracowała rozbudowane analizy dotyczące tzw. siły żywej, wykazując, że energia ruchu rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości, co stanowiło kluczowy krok w kierunku współczesnej definicji energii kinetycznej. W swoim traktacie o naturze ognia badała zjawiska związane ze światłem i ciepłem, formułując wnioski wyprzedzające epokę. Jej dorobek uznaje się dziś za jedno z najważniejszych osiągnięć naukowych swoich czasów. 1778 rok przyniósł narodziny Humphrey'ego Davy'ego, jednego z najważniejszych chemików przełomu XVIII i XIX wieku, którego eksperymenty na zawsze odmieniły naukę o pierwiastkach. Jego najgłośniejszym osiągnięciem było wyizolowanie kilku nowych metali, m.in. sodu oraz potasu, które uzyskał dzięki zastosowaniu techniki elektrolizy stopionych soli. Metoda ta stała się fundamentem nowoczesnej elektrochemii oraz otworzyła drogę do późniejszego odkrywania kolejnych pierwiastków. Davy był również autorem badań nad właściwościami tlenków azotu, co doprowadziło go do opisania działania tzw. gazu rozweselającego, zjawiska budzącego ogromne zainteresowanie w świecie nauki tamtej epoki. Innym jego przełomowym dokonaniem było stworzenie bezpiecznej lampy górniczej, która znacząco zmniejszyła ryzyko wybuchów metanu w kopalniach, ratując życie wielu pracownikom tej niebezpiecznej branży. Jego prace łączące ścisłość eksperymentalną z odwagą intelektualną zyskały międzynarodowe uznanie i na długie lata wyznaczyły kierunek rozwoju chemii doświadczalnej. 1900 rok przyniósł narodziny Mary Cartwright, matematyczki, której prace stały się jednym z fundamentów współczesnej teorii chaosu oraz analizy nieliniowej. Jej badania rozpoczęły się od zagadnień związanych z równaniami różniczkowymi opisującymi funkcjonowanie wzmacniaczy radiowych.
jednak szybko doprowadziły ją do odkrycia zjawisk, które nie poddawały się klasycznym metodom matematycznym. Wspólnie z Johnem Littlewoodem opisała zachowania systemów, które reagują w sposób nieprzewidywalny, mimo precyzyjnie określonych warunków początkowych, torując drogę do późniejszego rozwinięcia teorii chaosu deterministycznego. Jej prace wykazały, że nawet proste układy mogą prowadzić do złożonych i nieregularnych trajektorii, co stało się przełomem nie tylko dla matematyki, lecz także dla fizyki, inżynierii, meteorologii i biologii. Oprócz tego stworzyła liczne artykuły dotyczące funkcji analitycznych i badała zachowanie układów dynamicznych w sytuacjach granicznych. Jej działalność naukowa przyczyniła się do zrozumienia zjawisk, które wcześniej uznawano za przypadkowe, a dziś opisuje się je jako struktury ukryte w pozornym nieładzie. Cartwright pozostaje jedną z najważniejszych postaci w dziejach matematyki XX wieku. Data 17 grudnia 2025 roku niesie energię silnej przemiany i intuicyjnego przebudzenia. Liczba dnia 17 symbolizuje gwiazdę, czyli inspirację, klarowność i pojawienie się nowego kierunku. Grudzień, reprezentowany przez liczbę 12, podkreśla zamykanie cykli oraz naukę płynącą z minionych doświadczeń. Wibracja roku, czyli 9, wzmacnia proces oczyszczenia, pomagając pozostawić za sobą to, co zakończone. Po zsumowaniu powstaje wibracja 20, redukująca się do 2, co nadaje temu dniowi delikatność, duchową intuicję i zdolność wyczuwania ukrytych prawd. To moment sprzyjający medytacji, uświadamianiu sobie wewnętrznych potrzeb, uzdrawianiu relacji i podejmowaniu decyzji w zgodzie z intuicją. Energia tej daty łączy wizjonerskie spojrzenie z harmonią i wewnętrznym spokojem, czyniąc ją czasem naturalnej, łagodnej transformacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny, pogłębiony materiał na temat którejś z poruszonych tu spraw, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Proszę również o zostawienie kciuka w górę pod filmem, zwłaszcza jeśli po dzisiejszym materiale data 17 grudnia nie będzie już dla Was tylko zwyczajnym dniem. Pamiętajcie, że codziennie dodaję odcinki dotyczące historycznych wydarzeń mających miejsce danego dnia, dlatego jeśli interesuje Was, co działo się wczoraj, serdecznie zapraszam do obejrzenia wczorajszego nagrania, a po dzisiejszym materiale zapraszam już na jutrzejszy odcinek. A teraz do następnego.